Tam w oddali stoi perła, jak widzicie, a my ruszamy tam. Czekajcie, gdzie tu iść. O, już widzę. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Niestety teraz jest to niemożliwe, gdyż tunel został zasypany. Głowa gdzieś zniknęła, już widać, że dawno tej głowy tutaj nie ma. Dzień dobry, moi drodzy, ja w kolejnej trasie, krótkiej, bo w pobliżu mojego miejsca zamieszkania. Dzisiaj pójdziemy śladami historii. Ja już byłem w tym miejscu na drugim kanale, kiedyś na rowerze, na kanale Marcel Bike, ale na tym kanale nie zabierałem Was w przeszłość, wojenną przeszłość mojego uroczego rejonu. Zatopimy się w mroczną, może nie mroczną, także i piękną przedwojenną historię i mroczną część tej historii drugowojennego okresu, że tak powiem, i upadku niestety przez włodarzy naszego miasta. O czym mówię? Mówię o wieży Quintropa. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Ruiny tej wieży. Dobra, lecimy. Więcej powiem Wam, będąc na miejscu. Zobaczcie, jaka pogoda, pada cały czas. W ogóle dzisiaj się wybrałem na rower też. Chcę sobie rowerem trochę pojeździć. Jak widzicie, dalej chlipie, chory jestem. Kurde, w dupę jeża. Powiem Wam o mojej wizycie u lekarza, ale to później trochę. Byłem wczoraj u lekarza. Dobra, ale to później, nie będę gadał z samochodu. Jedziemy na miejsce. No i jestem. Tam w oddali stoi perła, jak widzicie, a my ruszamy tam szlakiem wieży Quistropa, czy jak to tam się wymawia. Wieża Quistropa została wybudowana na zlecenie Martina Quistropa. Powstała w latach 1900-1904. Martin Quistrop był to taki filantrop. Był w ogóle fabrykantem. Bardzo wpływowym człowiekiem ówczesnych tutaj terenów szczecińskich, można powiedzieć. Był sponsorem, można powiedzieć, wielu inwestycji tutaj właśnie na tych rejonach. Między innymi właśnie postawił tą wieżę w hołdzie zresztą swojemu ojcu Jonathanowi, nie pamiętam w tej chwili. Projekt wieży został zatwierdzony 1 stycznia 1900 roku, a 16 lipca tegoż roku wydano zezwolenie na jego budowę. Budowę w stanie surowym oddano 17 lutego 1902 roku, a gotowa budowla została oddana do użytku w 1904 roku, 17 maja. Wtedy też odbyło się uroczyste otwarcie obiektu. Czekajcie, gdzie tu iść. O, już widzę. Teraz się łatwo idzie, bo widać schody prowadzące i ruiny w oddali, które zaraz Wam pokażę. Ale projekt wykonał berliński architekt Frank Specht, czy jakoś Specht, jakoś tak. Mogę mylić, zresztą no mniejsza o to. Był to architekt, który zbudował sporo budynków w Berlinie, jak i w Szczecinie. Zobaczcie w oddali, jak pięknie, majestatycznie już widać tą budowlę o tej porze roku, gdzie nie ma zieleni i wszystko widać jak na dłoni. Zobaczcie te piękne schody prowadzące do góry. Jest dzisiaj sobota, więc możemy spotkać trochę ludzi tam. No ale komu to przeszkadza? Bezpieczniej, bo teraz będzie pełno zwiedzających po prostu. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Podejście dosyć strome. No tu zapewne nie było tych korzeni kiedyś. Wyobraźcie sobie, że kiedyś tu rowerem podjechałem właśnie od tej strony. Tutaj. Bo tam jak dookoła się pójdzie, można sobie wejść po bardziej takich mniejszych górkach. Zobaczcie, tutaj leżą pozostałości tego wszystkiego. No i te piękne, majestatyczne schody, które dużo mówią o projekcie właśnie tej wieży. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda od tej strony. Muszę Wam przyznać, że podejście dosyć ostre. Jeszcze trochę chory jestem. To ciężko mi łapać oddech. Teraz Wam nie przeszkadza moją gadką. Zobaczcie sobie przy ładnej muzyce,
cały obiekt, a później Wam opowiem trochę więcej. Na pierwszym piętrze znajdowała się kawiarenka z otwartymi arkadami, jak widzicie, dzięki czemu dostępna była praktycznie z każdej strony, a widok rozpościerający się na zewnątrz był oszałamiający. Oczywiście nie było tu tyle drzew, co obecnie. Sama podstawa wieży zbudowana została z ciosanych kamieni, a jej wysokość, cała wysokość mierzyła 45 metrów. Podaję Wam tylko takie ważniejsze informacje, bo bardziej szczegółowe znajdziecie oczywiście w Wikipedii chociażby, czy po prostu w internecie. 7 kwietnia 1914 rok. Koszmar dla tej wieży. Uderzył w nią piorun, niszcząc jej górną część. Na szczęście wieżę odbudowano, założono instalację odgromową i życie płynęło dalej. Okres wojenny, rok 1942. Na szczycie wieży zainstalowana została stacja radarowa oraz punkt obserwacyjny obrony przeciwlotniczej. Nie wiadomo dokładnie, kiedy wieża zmieniła swój kształt właśnie w taki. Jedna z wersji mówi, że została ona zniszczona podczas nalotów alianckich w 1944 roku. Druga z wersji natomiast głosi, iż to Niemcy w 1945 podczas walk o Szczecin sami wysadzili tą wieżę, ponieważ był to łakomy kąsek dla obserwatorów artylerii rosyjskiej, więc to też tak mogło być. Obok budowli, jak widzicie, znajduje się wejście do podziemi, w których kryje się 30-metrowy korytarz betonowy, który przechodzi w drewniany. Jeszcze w latach 80. można było wejść tymi podziemiami i wyjść u podnóża góry. Niestety teraz jest to niemożliwe, gdyż tunel został zasypany. Tutaj, jak widzicie, jedna z dwóch rzeźb, która kiedyś była osadzona tu u góry. Ostała się tylko jedna, niestety bez głowy. Tak zwana rzeźba alegoryczna, czy coś takiego. Zobaczcie, dewastacja. Głowa gdzieś zniknęła, już widać, że dawno tej głowy tutaj nie ma, bo już to się tak wszystko wyrównało. No i tyle pozostało. No i taki krótki trip historyczny dla Was zrobiłem. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Słuchajcie, tutaj kwitło życie właśnie przed wojną. Kawiarenka tętniła życiem, chodzili tutaj ludzie, spacerowali. Nie można tego odbudować było. Zobaczcie, jakie piękne miejsce do sobotnich, niedzielnych wypadów z rodziną. Przecież można by było to zagospodarować, ale nie, niszczy je coraz bardziej, choć konserwator na tym trzyma łapę. Nikt z tym nic nie robi. Nawet nie trzeba byłoby tej wieży odbudowywać, tej 45-metrowej. Wystarczyłoby uruchomić kawiarnię w tym oto zacnym miejscu. Na pewno byłaby to wspaniała wizytówka Szczecina. Ale nie, po co? Lepiej zrobić jakąś ulicę, zlikwidować pas zieleni i wylać asfaltem. To są rzeczy pierwszej potrzeby. Niestety. Dobra, nie pierdzielę, już idę, nie wchodzę w politykę nawet małym kroczkiem, bo ostatnio się oburzyliście strasznie, że najechałem na strefy klimatyczne, ale dobra, nie mówię o tym i na moim kanale nie będzie już żadnej polityki, obiecuję Wam. Lecimy dalej, perła stoi, brudna dalej nie obłyłem, nie ma sensu, bo to chwila pada i tak
brudno jest. Lecę teraz na miejscówkę, jeszcze chcę na rower sobie skoczyć dzisiaj. Dzisiaj mamy co robić, bo dzisiaj będziemy gotować potrawkę poleconą przez widza, ale o tym dowiecie się później. Także zapraszam do oglądania dalszej części odcinka.